lights on the tree, camera on me, snow in the frame, Vlogmas again. It's Vlogmas morning, hit that play, come on in. Laughing, unwrapping, let the good times begin. It's Vlogmas morning, every day we're checking in. Weary and cozy, let the holiday roll and spin. Snow drips slow from the rooftop's edge. A glow in the air like a whispered pledge. I hear the frost hum, a quiet tune under the watch of a silver moon. Wrap me in the snow light, hold me close tonight. Let the world fall quiet, just you and I inside. Snow light, dancing through the trees. Snow light, drifting on the breeze. Warm hands wrapped round a cup of steam. The kind of night that feels like a dream. Lights blink soft on a frosted pine. The clock stands still, the moment's mine. The stars, they wink like they're in on the joke. The air, it smells like cinnamon smoke. Cześć, dzisiaj mamy 11 dzień Vlogmasu. Otwieram kalendarz adwentowy. I dzisiaj mamy taki przysmak w kalendarzu adwentowym dla kota. Na dworze jest tragedia, jest pogoda po prostu straszna szarówa. Pada deszcz, jest ciemno, więc muszę przy zapalonym świetle to nagrywać, co też dużo pokazuje, jaka jest ta pogoda. Teraz lecimy otwierać kalendarze moje, kosmetyczny i kawowy, i lecę do pracy. Ten kalendarz Bulmy to już jest w stanie opłakanym. Patrzyłam i brakuje 3 okienek, bo ona gdzieś po prostu je łapkami gniotła, że odpadły. 2 przekąski znalazłam, ale brakuje mi jeszcze jednej, więc serio nie wiem, gdzie ona może być. Będę szukać pewnie w szafie, bo prawdopodobnie tam wypadła. Natomiast jeśli chodzi o Balea, oj, to dzisiaj mamy coś innego. Ok, i mamy peeling solny z solą morską i z olejem kokosowym. I on jest opisany, że jest o zapachu świątecznym. A w kalendarzu kawowym mamy kawę marcepanową. No niestety to nie jest mój smak. Ja marcepanu nie lubię, więc może ktoś inny się skusi na wypicie tej kawy. Też chciałam Wam pokazać od razu, jaki właśnie sobie ostatnio kupiłam sweterek w Reserved. I to jest sweterek 100% wełna. On był pierwotnie za 200 zł, później go przecenili na 150, a ja go finalnie kupiłam za 120 zł, więc uważam, że całkiem ok cena jak na to, że to jest 100% wełna, tu nie ma żadnej domieszki poliestru ani innych
materiałów. Kolorek też jest taki śmietankowy, więc bardzo uniwersalny i pasujący naprawdę do wielu stylizacji. Jeszcze się zastanawiałam, czy na pewno go zostawić, może jednak nie, ale on jest o tyle fajny i uniwersalny, że możecie albo go mieć zapiętego na guziczki i nosić jako zwykły sweter, albo właśnie możecie użyć jako narzutkę i mieć pod spodem bluzkę, więc super rozwiązanie, kiedy na przykład jest Wam zimno, później robi Wam się gorąco, bo wchodzicie do różnych pomieszczeń, które są ogrzewane, więc na pewno fajnie się sprawdzi, a że wełna, no to super na plus. No i słuchajcie, chciałam Wam pokazać też mój nowy zakup. Kupiłam sobie takie fajne futro i ono, słuchajcie, jest w rozmiarze S, ale jest bardzo takie oversize'owe i do tego taką czapkę pasującą i jest naprawdę ciepłe. Wydawało mi się, że będzie, wiecie, zimno mi w nim, ale jest ok. Tylko jedyne co, to chcę sobie tutaj dorobić takie zapięcie, takie samo jak jest tutaj, żeby po prostu móc je zapiąć wyżej pod szyją, bo nie zawsze chcę ubrać szalik. Hej, witam się z Wami wieczorkiem. Szybki haul zakupowy. Akurat właśnie wróciłam po siłowni. Po drodze wstąpiliśmy do Biedronki i pomyślałam, że pokażę Wam, co drobnego kupiłam. To jest generalnie na dzisiejszą kolację i takie drobnostki, które się tam pokończyły, żeby je uzupełnić. Takie warzywka na patelnię i włoszczyzna w słupkach. Ja bardzo lubię z tej włoszczyzny robić takie zupy krem, ewentualnie po prostu bulion i te warzywka, albo po prostu do makaronu ryżowego też się super sprawdzają. Tu wzięłam taki chleb fitness, ale ja to wykorzystam jako po prostu taką szeroką bagietkę, z której będę robić zaraz zapieksy. Tutaj mamy szynę do zapieksów, mozzarellę, orzeszki ziemne. Ja je bardzo lubię, bo one są bez soli i bez dodatku oleju, po prostu prażone orzechy ziemne. Worki na śmieci, już odpakowałam to opakowanie, bo musiałam założyć na kosze, dlatego są otwarte. Taki makaron koniak, jajca z wolnego wybiegu. Ostatnio dosyć sporo nam tych jajek idzie, więc dosyć często je musimy kupować. Mleko bez laktozy, z reguły takie mleko kupujemy w tych plastikowych butelkach. Natomiast nie było dzisiaj w ogóle mleka bez laktozy w Biedronce i kupiłam takie w kartonie. Była też super promocja na borówki amerykańskie 1+1, więc one naprawdę wyszły bardzo fajnie cenowo, a borówka amerykańska jest świetnym źródłem antyoksydantów, jest to ciemny owoc, więc zawiera ich bardzo dużo. No i do tego taka paka kiwi. Ona była za 8 zł, więc też fajnie, bo normalnie kiwi jest za 2 zł, a tutaj mamy jakieś 12 sztuk kiwi. A pamiętajcie, że kiwi jest świetnym źródłem aktynidyny, czyli enzymu proteolitycznego, który fantastycznie trawi białka. Taką siateczkę mandarynek, aczkolwiek nie wiem, czy one już będą dobre, bo mają taką dosyć grubą skórkę, a z tego co kojarzę, kiedy jeszcze jadłam mandarynki, to ta skórka powinna sama wręcz odchodzić i one są wtedy najlepsze, a te są dosyć duże i bardziej one mi się kojarzą z pomarańczami niż mandarynkami, ale na pewno jest to mandarynka. No i po prostu pachną fantastycznie. No i jeszcze takie dwie małe papryki, teraz nie ma sezonu, więc dosyć ciężko o paprykę, a to jest jedno z warzyw, które ja mogę spożywać. Więc teraz co? Zabieram się za robienie kolacji. Dla siebie jeszcze nie mam pomysłu, co zjem. Myślałam, żeby zrobić te wrapy marchewkowe, aczkolwiek no, je się dosyć długo robi, bo najbardziej czasochłonne jest ścieranie marchewki. I będę robić tą zapieksa. Ta zapieksa to jest danie ekspresowe, bo mam przygotowane już pieczarki. Wystarczy, że tylko zetrę ser. Dodam jeszcze parę składników, pokroję szyneczkę i tak naprawdę kolacja będzie gotowa, więc jeszcze może jakąś sałatkę do tego zrobię. Natomiast no ja chyba tak faktycznie zrobię te wrapy z marchewki, bo jedyne na co mam ochotę, ewentualnie może jakieś spring rollsy z papieru ryżowego. No to jeszcze mam chwilkę do zastanowienia się, ale na pewno Wam pokażę.
Cześć, dzień dobry. 12 dzień Vlogmasa. Witam się dzisiaj z Wami w tym przepięknym dniu, bo pogoda dzisiaj jest iście wiosenna i w ogóle nic wskazuje na to, że mamy grudzień, więc od razu człowiekowi aż chce się robić wszystko. Dlatego dzisiaj też zaczynam troszkę później otwieranie kalendarzy, bo mamy już prawie godzinę 13. No ale wcześniej musiałam też jakieś swoje rzeczy takie zawodowe zrobić. No i musiałam troszkę zasłonić rolety, ponieważ słońce tak daje ostro, że no aż mnie oślepia. I zaczniemy sobie od kalendarza kociego. Dzisiaj mamy numerek 12, którego 12 jest, natomiast 13 znalazłam, była w szafie, wypadło mi i tak samo chyba 16. Po prostu nie mam okienek tych papierowych, natomiast zawartość oczywiście jest. Szukam też aktualnie różnych zestawów kosmetyków do obdarowania bliskich i przeglądałam różne oferty właśnie drogerii typu Rossmann, typu Hebe, typu Superfarm, DM i powiem Wam, że na DM-ie naprawdę są fajne promocje, tylko tam raczej nie ma zestawów kosmetyków, tylko pojedyncze. I na tej zakładce wyprzedaży naprawdę ceny potrafią być ponad minus 50%. Natomiast jeśli chodzi o Rossmann, to te ceny promocyjne są i tak dosyć wysokie, więc no nie do końca jestem przekonana. Natomiast Superfarm naprawdę bardzo fajnie wypada. I myślę, że zrobię jeszcze zamówienie w Superfarmie. No a w DM-ie bardzo dużo środków do czyszczenia zamówiłam, ale to kurierem mi przyjdzie, bo po prostu nie chce mi się tam jechać trochę, bo to jednak jest jakby nie w naszym kierunku, tylko trzeba jechać w specjalne miejsce. Ale nie wiem, czy też jutro nie wybiorę się na przykład do jakiejś galerii, żeby trochę pochodzić po sklepach i popatrzeć, co tam jest, chociaż na samą myśl to aż mnie skręca, bo ja nienawidzę chodzić po galeriach, szczególnie kiedy jest wolne i kiedy jest naprawdę dużo ludzi, a teraz mamy znowu niedzielę handlową, co ja się akurat bardzo cieszę, bo można naprawdę sobie wydłużyć ten weekend, jeśli ktoś poszukuje tych prezentów i myślę, że to też jest po to zrobione. Natomiast chciałam Wam zrobić też aktualizację dotyczącą mojej reklamacji w Kruku, bo już mam odpowiedź i oni uznali moją reklamację. Myślę, że jutro wybiorę się do salonu i zobaczymy, aczkolwiek zastanawiam się, czy nie zrobić tak, żeby coś wziąć i zwrócić, żeby po prostu dostać z powrotem kartę podarunkową, tylko o wydłużonym terminie ważności, bo nic mi się w Kruku nie podoba i to jest ten największy problem, że to, co tam jest, inaczej. Z Krukiem jest taki problem, że to, co mi się podoba, jest poza zakresem cenowym z karty podarunkowej, a ja po prostu nie chcę dopłacać do niczego. Natomiast to, co jest dostępne w cenie jakby z karty podarunkowej, to jest dla mnie shit, bo oni stosują próbę 375, co jest bardzo niską próbą złota, albo na przykład mają pozłacane coś. Ja nie lubię pozłacanej biżuterii, bo ona się z czasem ściera i wygląda to po prostu fatalnie. I aktualnie też robiłam sobie taką analizę kolorystyczną. Wyszło, że powinnam nosić srebrną biżuterię, a nie złotą. Więc chciałabym do moich kolczyków mieć jakiś taki zestaw. Nie wiem, może wezmę finalnie naszyjnik jednak z jakąś zawieszką, a nie pierścionek. Zobaczymy. Pójdę jutro i zobaczę, co tam jeszcze mają. Bo to, co jest na stronie, to tego w ogóle nie ma na przykład w sklepie, a nie mogę zrobić tak, że zamówię do sklepu i zapłacę kartą podarunkową, tylko muszę stacjonarnie ją wydać, co uważam, że jest tragiczne. Nie powinno tak być. Ale dobrze, przejdźmy do kalendarza adwentowego. Kot dzisiaj totalnie niezainteresowany. Pod 12 mamy takie znowu przekąski i ja jej to dzisiaj dam, bo ona już te swoje stare zjadła. Chcesz? Po prostu mój kot ma teraz drzemkę, więc on raczej tak nie jest skłonny, żeby być tutaj aktywnym przy kalendarzu, ale już jak poczuła jedzenie, to już się tutaj odpaliła. Też zobaczcie, jaką zabawkę ma fajną. To jest pan wiewiór, pani wiewiórka może. Z reguły wszystko jest pan, to co ona ma. I akurat ona ma kocimiętkę w składzie, więc
troszkę tego kota pobudza, no ale widzę, że kot już po prostu wygryzł brzuch wiewiórce, co akurat jakoś mnie mocno nie dziwi, bo Bulma to jest jednak pies, a nie kot. Uwaga, teraz test chrupkości i test smaku przy smaku. Chyba smakuje. I lecimy dalej z kalendarzami. Zacznę sobie od kalendarza kawowego. I dzisiaj mamy smak kawy. Uwaga, wiśnia w rumie, więc taka, no myślę, że dosyć świąteczna. A na pewno niespotykana kawa, bo taki smak to raczej kojarzy mi się właśnie z jakimś likierem albo z jakimiś czekoladkami, które mają takie nadzienie. Ostatnio tych kawek nie piłam, więc już mi się sporo nazbierało i trzeba dzisiaj będzie jakąś sobie jedną zrobić. Natomiast w kalendarzu Balea widzę, że pod 12 jest również jakaś maseczka. Tak, jest maseczka na twarz w płachcie. Z takim motywem świątecznym, z tego co widzę z tyłu na opakowaniu. No i składowo to jest typowo, czyli woda, gliceryna, trehaloza, ale bardzo fajnie, bo trehaloza, słuchajcie, jest na 4. miejscu. Mamy też kwas hialuronowy, pantenol, olej z migdałów, ekstrakt z owocu wanilii. No i później to już mamy, słuchajcie, takie jakieś konserwanty i tak dalej, ale bardzo fajnie, że ta trehaloza jest na 4. miejscu i tak dosyć krótki skład. Więc myślę, że będzie fajna, taka nawilżająca maseczka. Natomiast, bo przestałam Wam czytać to, co mamy napisane pod tymi okienkami. I dzisiaj jest Shine Brightness, Spread Good Vibes. Więc są to też takie fajne, motywacyjne hasła. No i w dalszym ciągu muszę odrywać te tekturki, bo bardzo mi się to miesza później. Jak tych tekturek nie mam oderwanych, więc poodrywam sobie parę. No i fajnie, mamy dzisiaj połowę kalendarza adwentowego, co oznacza, że do Wigilii zostało dokładnie 12 dni. Mówiłam Wam na początku, że podejrzewam, że ten czas po prostu upłynie bardzo szybko i wydaje się, że to jest 24 dni, a to po prostu zleci w trymiga. Bardzo mnie ciekawi to okienko 24, bo ono jest największe, ale no musimy jeszcze poczekać. 15 też jest duża. No i ciekawe, co tam się będzie ukrywać, ale sami zobaczcie, taka maseczka w płachcie za 2,50 raczej ciężko jest dostępna za taką cenę, więc myślę, że naprawdę opłacalny jest ten kalendarz. I póki co chyba był tylko jeden zapychacz w postaci tego dziwnego masażera, peelingu do ust, a tak poza tym cały czas są kosmetyki, więc też bardzo fajnie. No i zobaczymy, co będzie dalej. Czas na suplementy i tak jak wczoraj mogliście zobaczyć, zaczęliśmy sobie oglądać film. Teściowie 2, to jest polska komedia i póki co, no tyle co obejrzeliśmy, jest naprawdę bardzo taki fajny, śmieszny. No ale ja jak zwykle naczelny widz zasnęłam w trakcie filmu, więc tam gdzieś przerwaliśmy go i poszliśmy spać. Co do suplementów, to też teraz biorę takie nowe suplementy. To są suplementy Endomezin. Endomezin to jest akurat estrobion i jego głównym przeznaczeniem jest prawidłowy metabolizm hormonów steroidowych, tutaj estrogenów przede wszystkim. Dodatkowo są tu probiotyki, żeby uzupełniać mikrobiotę i oczywiście też, aby uzupełniać naszą dietę w niedobory sulforafanu, deglukaranu, wapnia. Ja już prawie zjadłam całe opakowanie, ale ciężko jest mi się tak jeszcze po miesiącu wypowiedzieć na jego temat. Natomiast kupiłam teraz taką większą paczkę, bo tutaj mieliśmy
30 kapsułek, czyli to jest na miesiąc stosowania, łącznie 60 kapsułek w opakowaniu. Natomiast tutaj mamy po 60 kapsułek, czyli jest to na 2 miesiące stosowania i koszt takiego suplementu to jest około 60-70 zł, więc myślę, że cena nie jest wygórowana. Jeśli weźmiemy pod uwagę to, że na przykład ten jest naprawdę bardzo polecany na wszystkich grupach z endometriozą i bardzo pozytywnie się kobiety o nim wypowiadają. Ten jest przeznaczony głównie, aby wyregulować cykl, też dla równowagi komórek endometrialnych. No i przede wszystkim, żeby tutaj niwelować ten stan zapalny, redukować stres oksydacyjny. I już Wam powiem, co się tutaj znajduje w tym suplemencie. Mamy tutaj witaminę D, witaminę B6, resvelator z lodowca japońskiego, N-acetylo-L-cysteinę, czyli tak zwany ten NAC, który teraz jest bardzo tak popularyzowany jako środek przeciwzapalny, naturalny. Oraz mamy galusan epigalokatechiny, czyli EGCG z liści zielonej herbaty. I w drugiej kapsułce mamy witaminę E w postaci octanu DL-alfa-tokoferylu, DHA i EPA, czyli taką głównie kapsułkę z omegą 3. No i oczywiście oprócz tego moja standardowa paka suplementów. Więcej na ten temat już było w filmiku. Jedynie z nowości, które mam, to jest to NAD+, oraz bezpośrednio sobie kupiłam NAC, zanim jeszcze kupiłam Endomezin, więc tutaj miałam 100 tabletek i ja biorę sobie jedną kapsułkę, w zaleceniach mamy pół, ale biorę większą dawkę z uwagi na to, że mam większe zapotrzebowanie na ten suplement. No i jeszcze taki suplement Trifala, on jest generalnie po to, żeby wspierać proces trawienia i jest to taki suplement stosowany głównie w Ayurvedzie, ale działa, mogę Wam powiedzieć, że działa, więc raczej go polecam. No i tutaj wiadomo ten kolagen, ale to już Wam pokazywałam wielokrotnie. Po prostu kupuję głównie teraz z Coladrop i kupiłam sobie też z Health Labsa, ten bez cukru, bez słodzików. No i on jest fantastyczny, jest taki kwaśny, bezsmakowy, naprawdę, czy ma smak jagód, ale nie ma takiego sztucznego aromatu jak te ananasowe, czy te takie ze słodzikami, no i to jest ważne, że nie ma słodzików. Ten na przykład jest bardzo słodki, nie smakuje mi, więc też raczej wolę tą formę pomarańczową. Ona jest no mniej słodka po prostu i lepiej mi to wchodzi. No i z nowości jeszcze Inositol, który też sobie zakupiłam. On też ma bardzo takie dobre właściwości, dobre działanie, więc myślę, że też go warto suplementować. Szczególnie jeśli ktoś ma jakieś takie właśnie problemy hormonalne różnego rodzaju, no to warto włączyć go do diety. No i suplementów to by było tyle, więc ja łykam suplementy, wracam sobie do pracy, no a później zobaczymy, bo miałam dzisiaj w planach zrobić taką małą ilość pierogów dla mnie w tej wersji Low Food Map, ale tak naprawdę dosłownie symboliczną ilość, bo muszę przetestować sobie ciasto i to będzie metodą prób i błędów, bo nie mam przepisu żadnego, więc będę robić to na oko i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jeśli finalna wersja wyjdzie, to na pewno się z Wami tutaj nią podzielę. I tak jak Wam mówiłam, będę robić pierogi z mąki 2AB. Jako nadzienie dzisiaj, przez to, że ciasto jest jakby w fazie testów, to nadzieniem będzie po prostu tofu, które sobie wcześniej przesmażę z warzywami na patelni. Dodam ewentualnie tam jeszcze jajko do środka, żeby po prostu tak zrobić zwartą konsystencję. Natomiast użyję sobie, myślę, 100 gramów tej mąki, tak żeby wykonać ciasto na 2 razy, czyli chciałabym tak, nie wiem, z 5 pierożków na porcję. No i jestem ciekawa, czy ta mąka będzie fajna. Mam też mąki bezglutenowe z Szar, ale wiem, że ta na pewno przez to, że ona zawiera trochę glutenu, będzie lepsza. Więc zabieram się do dzieła, a Wy oglądajcie ten proces. Przed chwilą nie miałam mikrofonu, ale tak tylko jeszcze będę robić te pierogi z mąki 2AB. Dla przypomnienia, gdyby nie było słychać. No i zaparzyłam sobie tą kawusię wiśniową z rumem. No i ona pachnie tak typowo jak właśnie wszystkie te czekoladki albo czekolady z nadzieniem wiśniowym, taką słodką wisienką. Tutaj pamiętajcie, że najlepiej użyć sobie właśnie wrzątku do tego ciasta. Może nawet nie, że wrzątku, tylko po prostu gorącej wody. Więc ja już sobie gdzieś tam czajnik wyłączę, bo przed chwilą było zagotowywane.
No i użyję sobie właśnie 100 gramów tej mąki. Wody to tak nie wiem, z 60 gramów myślę maksymalnie. Wody zawsze powinno się dawać mniej. Dobra, idealnie. I do tego wszystkiego dodam sobie jeszcze łyżeczkę masła. No i oczywiście sól. Taką konkretniejszą szczyptę soli. Ja akurat lubię, jak jest ciasto słone. Tą łyżeczkę masła to sobie, wiecie co, od razu dodam. Dodam sobie po prostu od razu tej gorącej wody, więc myślę, że tak będzie najlepiej. Nie chce mi się dodatkowo go roztapiać, więc poczekam, aż się to masełko roztopi w tej wodzie. Powiem Wam, że gdyby naprawdę wyszło to ciasto na pierogi, no to rewelka, bo ja tak tęsknię za pierogami, szczególnie w święta. Szkoda, że na przykład grzybów nie można jeść na diecie low FODMAP, bo wtedy fajnie można byłoby z tego ciasta zrobić też uszka. A tutaj niestety żadne grzyby nie wchodzą w grę. No i wlewam sobie trochę. Specjalnie zrobiłam sobie taką, wiecie, dziurę tutaj, żeby po prostu mi się ta woda nie wylewała poza. Tak coś jakby mało tej wody, ale na razie nie dolewam. Zobaczę, co mi z tej mieszanki wyjdzie. W ogóle hit, ja i pierogi. Zrobiłam może w moim życiu z 2 razy pierogi. No tak, to korzystam z tego, że moja mama często nam daje pierogi i sobie gdzieś tam leżą w zamrażarce zawsze na czarną godzinę. Tak jak dzisiaj. Dzisiaj jest taka czarna godzina, bo czwartki są o tyle problematyczne, że bardzo późno wracamy. Przez to, że ja jadę do biura, z biura wychodzę późno, potem jeszcze siłownia. No i tak właśnie to wygląda, że jeszcze często o sklep zahaczamy, bo w czwartek już zazwyczaj kończą się wszystkie zapasy, które kupowaliśmy w weekend. No i zapominam zazwyczaj wyjąć mięsa na piątek, więc tak jak dzisiaj będą pierogi. No i widzicie, ta mąka zachowuje się normalnie. To znaczy nie rozpada się jak takie budowle z piasku, bo tak mi się kojarzy mąka bezglutenowa, szczególnie ryżowa. I ja myślę, że jak to ciasto wyrobię, to dam mu tak odpocząć chwilę, tak z 20 minut, żeby sobie po prostu przeleżało w misce albo nawet na blacie. Nie wiem, czy to znacie taki sposób, ale jest jakiś taki sposób, że się po prostu nagrzewa miskę i potem tą miską przykrywa to ciasto. Nie wiem, widziałam, że raz chyba moja mama tak robiła, bo gdzieś się jakiejś Gesslerowej naoglądała i myślała, że to będzie coś lepszego. No i chyba mamy to. Chyba mamy to ciasto. Przynajmniej na razie, na etapie jego wyrabiania. Fajnie, że teraz jest taki dosyć łatwy dostęp do wszystkich tych produktów. Nie chcę tak tego nazywać, ale takiego żywienia specjalistycznego, czyli produktów bez glutenu, produktów bez laktozy, jakichś wegańskich. Pamiętam, że ja jak w 2014 albo 2015 roku chwilowo przeszłam sobie na dietę wegańską, no to wtedy to był dramat. W ogóle pamiętam, że w Krakowie jeździłam w jedno miejsce po tofu, bo nie było tofu w sklepach, nie było dostępne i jeździłam do takiego, nie wiem, Chińczyka, po prostu on był Koreańczykiem, ale on miał swój sklep orientalny i on przywoził te wszystkie rzeczy tam od siebie, więc aż tam jeździłam, żeby coś takiego innego kupić. Nie było takich produktów przetworzonych, typu jakieś kiełbaski czy coś. To się wszystko zamawiało i pamiętam, że te ceny były jakieś kosmiczne, bo raz zamówiłam ser z nerkowców, to wtedy, wiecie, 2014-15, cena 30 zł za kawałek sera, no grubo. No, a teraz po prostu jest wszystko dostępne w każdym sklepie, i w Żabce, i w Lidlu, i w jakichś małych nawet sklepikach. Tak jak ostatnio byłam w sklepie po folię aluminiową po papier do pieczenia i tam po prostu były nawet mąki jakieś bezglutenowe, więc super, fajnie. Jeszcze szybki teścik kawki. Kurde, ona smakuje wiśnią. Wiśnią z rumem, ale smakuje takim typowym nadzieniem właśnie z czekoladek. Smakuje takimi czekoladkami z likierem wiśniowym. Tak bym to powiedziała, bo bardzo mocno czekoladowo czuć też.
super te kawki, naprawdę. Aż chyba poszukam, czy oni nie mają takich, wiecie, kilogramowych opakowań z kawą ziarnistą, bo kawy mają naprawdę bardzo dobrą. Ja odkładam moje ciasto i widzimy się za jakieś 25 minut na wałkowaniu i nadziewaniu tego ciasta. Muszę powiedzieć Wam, że chyba mi po prostu wyszło, więc będę teraz nadziewać te pierogi, tak? Bo po prostu rozwałkowałam sobie. Wyszło mi 12 sztuk, więc będę po prostu miała 6 na dzisiaj, 6 na jutro. I zrobiłam sobie tofu z jajkiem i to będzie moje nadzienie, tylko jest dosyć takie rzadkie i nie wiem, czy nie dodam czegoś do tego, tylko nie wiem zbytnio co, żeby troszkę zagęścić, albo po prostu nic. W sumie pierogi z serem jak się robi, to też się chyba nic nie daje. Więc teraz będę sobie lepić te pierożki i następnie nastawię wodę i ugotuję i dam Wam znać po ugotowaniu, czy one są w ogóle zjadliwe. Aktualizacyjnie niestety to nadzienie, które zrobiłam, czyli tofu i jajko, ono po prostu jak je nakładam do pieroga zaczyna wypływać, więc szybko teraz przesmażę to na patelni, żeby to jajko się ścięło łącznie z tym tofu i spróbujemy wtedy, bo podejrzewam, że ten pieróg po prostu on mi się rozklei w wodzie i jest tak naprawdę, no czuć, że on jest cały namoknięty w środku i no raczej te dwa będą na straty, ale zobaczymy jak usmażę tofu i po prostu jajeczko się zetnie, może wtedy się uda. Słuchajcie, update jest taki, więc nie jest to jeszcze to, czego bym chciała, bo one się po prostu mocno rozpadały, więc ciasto jest jeszcze do dopracowania, ale mam jeszcze 12 dni, więc może akurat zdążę, aczkolwiek już zaczyna to jako tako wyglądać, więc zobaczymy dalsze testy.